Muszę powiedzieć, że moim zdaniem ta propaganda antysemicka słabo chwyciła. Oceny tego są różne. Ja należę do tych, którzy to oceniają w ten sposób, że chwyciło to bardzo słabo. A powód tego jest prosty. Rzadko kiedy naprawdę u nas w Polsce chwyci coś, co jest oficjalnie głoszone przez władzę. Jeszcze prędzej motyw antyniemiecki może być przez władzę wygrany. Ale w ogóle wszystko jest nieufnie traktowane. I tutaj jak się mówi, że Żydzi, a to w dodatku w sytuacji takiej, kiedy właśnie jak lud warszawski mówił, polskie Żydki pobiły ruskich Arabów, no to w tych warunkach nie było szans na umasowienie tego ruchu. No ale ja należałem do tych, którzy się bali, co z tego może wyniknąć. No a konkretnie wynikały z tego przede wszystkim szerokie czystki w zakładach pracy. To znaczy w zakładach pracy. No przede wszystkim na górze partyjnej, gdzie konkurenci wzajemnie sobie podstawiali nogi i próbowali usunąć swoich przeciwników. I tutaj dostatecznym argumentem mogło się stać już pochodzenie żydowskie. Ale przecież obserwowałem to bardziej, jak to wygląda u dołu. No, między innymi moja żona pracuje w wydawnictwie, w którym no, jeżeli się wyrzuca kogoś, kto faktycznie pracuje jako korektor, coś pośredniego może między korektorem a redaktorem, ale nawet nie redaktor merytorycznie odpowiedzialny za cokolwiek. Taki zwykły oportunista partyjny, który nigdy nie powie na nic nie, należy do tej partii, krzywdy nie robi kolegom, ale jednocześnie niczemu się nie przeciwstawi, to zdawałoby się, że to jest człowiek, który nigdy z tej pracy go nie wyrzuca, no chyba że zrobi coś horrendalnego. No, w PWN-ie moja żona, no i ja tym samym, widzieliśmy na własne oczy, jak wystarczyło żydowskie pochodzenie kogoś takiego, żeby tracić pracę. No, a to dla mnie jest ważny argument, to co mówię, ze względu na to, że tego nie można przedstawiać wyłącznie w kategoriach rozgrywki sensu stricto politycznej. Jeżeli powiedzmy sobie ktoś, Moczar chce zlikwidować Zambrowskiego jako działacza politycznego, a przy tej okazji wyciąga pod tytułem sionizm jego pochodzenie żydowskie, to ja mogę powiedzieć, że to są wszystko preteksty, w gruncie rzeczy chodzi im o co innego. Jak się wyrzuca korektora dlatego, że jest pochodzenia żydowskiego, to nie jest już żadna rozgrywka polityczna. To jest zwykły już taki bez maski antysemityzm. No i więc ta straszliwa orgia antysemicka to rzecz charakterystyczna dla wydarzeń marcowych.